Cześć, witajcie. Czasami jest tak, że ekspres nie działa. Ani kawa, ani woda z niego nie wylatuje, jest zatkany całkowicie. Jak go udrożnić, jak go naprawić, pokażę Wam w moim filmie. Zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności rozkręcam obudowę. Zaczynam od demontażu górnej pokrywy i pojemnika kawy ziarnistej. Po wykręceniu jednego małego wkręta wyciągam sitko oraz pojemnik kawy. Właśnie w tych miejscach są blokady, które należy przesunąć w lewą stronę, aby odblokować przesuwne rygle. Inaczej mówiąc, blokady, które blokują górną pokrywę ekspresu. Po odblokowaniu rygli ściągamy górną pokrywę ekspresu w kierunku do góry. Odłączamy teraz złącza elektryczne. Ściągamy również tą białą osłonę i możemy przystąpić do demontażu tylnej ścianki obudowy. Jeżeli tego nigdy nie robiliście, to na pewno połamiecie. To są blokady poukrywane, nic na siłę tutaj się nie robi. Trzeba to wszystko powoli podważyć i przy pomocy plastikowych podważaczy, a nawet zwykłych patyczków, wykałaczek, podważamy blokady i zatrzaski, aby je odblokować, i następnie przesuwamy tą tylną obudowę w kierunku do góry. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądają te ukryte zatrzaski tylnej obudowy. Właśnie tymi przewodami przemieszcza się woda z pompki i ze zbiornika wody do układu w ekspresie. Jeżeli ten ekspres jest zatkany, zakamieniony, zabrudzony, nie ma takiej możliwości, żeby woda przemieściła się, ponieważ w takim przypadku odkamienianie niewiele Wam da, ponieważ płyn odkamieniający nie przedostanie się do miejsc, które są zakamienione, zatkane. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby ekspres czyścić okresowo i odkamieniać. Aby środek chemiczny odkamieniacz przemieścił się w układzie i dotarł do miejsc zatkanych, musimy udrożnić te miejsca, które są faktycznie mocno zatkane. I nie ma innej możliwości, jak to zrobić mechanicznie, czyli usunąć kamień i następnie doprowadzić płyn odkamieniający do układu, żeby oczyścił cały układ wodny. Kolejnym krokiem będzie znalezienie miejsca, w którym jest ten przewód wodny zatkany. Ale żeby to zrobić, trzeba parę elementów porozkręcać. Zobaczcie, które i w jaki sposób je zdjąć. To jest wejście wodne do zaworu ceramicznego. Wygląda, że jest drożne. Zobaczymy. Ale to się potem okaże, jak w całości będzie to wszystko pracować. Na razie szukamy zatkania całkowitego przewodu. Zdemontuję teraz górną część wylotu pompki wodnej. Spodziewam się tutaj zatkania, ponieważ woda w tym miejscu wylatuje z grzałki jako bardzo gorąca i tutaj może dojść do pierwszego zakamienienia i tym samym zatkania otworu. Zanim to zrobię, zdemontuję pompkę poprzez wykręcenie dwóch wkrętów kluczem Torx T10. Zobaczcie, jak to zrobić.
I te dwa wkręty również wykręcamy. Po zdjęciu tej osłony może teraz sprawdzić poszczególne części grzałki. Odłączam teraz górną część wylotu i sprawdzę, czy nie jest zatkany otwór. To jest taka elastyczna uszczelka. Po jej zdjęciu już widać, że jest osad z kamienia i przytkany jest otwór wylotowy. Po zewnętrznym wyglądzie niewiele widać. Wygląda, że nie jest najgorzej, ale przy pomocy pompki testowej z manometrem sprawdzę, czy drożny jest ten właśnie kanał w tym otworze. Pompka posiada dwie funkcje. Wytwarza ciśnienie oraz podciśnienie w zależności od potrzeb. Do sprawdzenia drożności otworu najpierw użyję wytworzonego podciśnienia. Zobaczcie, jak działa ta pompka. Wytwarzam podciśnienie, trzymam wylot palcem i puszczam. Przykładam wylot pompki do części i obserwuję manometr. Można sprawdzić, czy wytworzone podciśnienie przejdzie przez zatkany otwór. Wskazówka manometru stoi w miejscu. Osadzony kamień nie przepuszcza powietrza. Niestety otwór jest idealnie zatkany, czyli przepływu wody nie ma. Spróbuję ten otwór mechanicznie udrożnić. Czy to się uda szybko zrobić? Zaraz zobaczymy. Ale zanim to zrobię, zdemontuję jeszcze zapinkę i czujnik temperatury. Tak wygląda czujnik temperatury po wyjęciu z gniazda, w którym jest umieszczony. Sprawdzę patyczkiem drewnianym, jak twardy jest osadzony kamień. Niestety ani patyczkiem, ani szpikulcem metalowym tak szybko kamienia usunąć się nie da. Jest on po prostu bardzo twardy. Przy pomocy pompki sprawdzę drożność jeszcze raz. Jak widać, otwór skutecznie kamieniem zatkany jest. Zostaje jeszcze mocny sposób na udrożnienie tego kanału poprzez rozwiercenie osadzonego kamienia, zupełnie jak w gabinecie stomatologicznym. Do tego celu użyję wiertła Fi 1,5 mm i wkrętarki elektrycznej. Czy to się uda zrobić bez uszkodzenia sprzętu? Zaraz zobaczymy, sam ciekawy jestem. Jestem zaskoczony, ile tego kamienia osadziło się w środku.
to jest kamień, który był w środku. Wiertło lekko przechodzi przez otwór, powinno być dobrze, a pozostałą część kamienia może z powodzeniem usunąć od środek chemiczny w trakcie odkamieniania całego ekspresu. Dla pewności wprowadzę wiertło z drugiej strony i rozwiercę kamień. Podłączę jeszcze pompkę i sprawdzę, jak przechodzi powietrze przez otwór pozbawiony kamienia. Manometr nie reaguje, więc jest ok. Czyli powietrze przechodzi w miejscu, gdzie był kamień. Założę teraz przewód wodny oraz czujnik temperatury. Pamiętajcie, aby zablokować czujnik temperatury zapinką metalową. Sprawdzę jeszcze, czy drożna jest cała grzałka oraz dolne złącza tej grzałki. W tym celu odkręcę przewód od pompki wodnej i sprawdzę, czy cały układ grzałki wodnej jest drożny. Upewnię się, czy od tego miejsca do góry jest wszystko ok. Na szczęście to górne ujście grzałki jest już odkamienione, sprawdzone. I powtarzam czynność sprawdzenia przy pomocy tej samej pompki, tym razem ustawioną na cykl tłoczenia. I zobaczcie, jak u góry wypływa woda z pompki. Słuchajcie, dobrze jest. Mam pewność, że ta część, ten układ w tym momencie sprawdzany jest drożny i można go montować z powrotem. Wkładam i dokręcam przewód do pompki wodnej. Pamiętać należy, aby zalać pompkę wodą przed jej zmontowaniem. Ochroni tę pompkę przed jej uszkodzeniem w trakcie uruchomienia ekspresu. Założę teraz górne złącze do grzałki oraz przykręcę tą grzałkę do korpusu ekspresu. Zakładam osłonę i przykręcam wkręty. Sprawdzę jeszcze, czy zawór ceramiczny jest drożny. Oczywiście on dopiero pokaże swoją całą prawdę w trakcie pracy ekspresu. Można go wstępnie sprawdzić w podobny sposób przy pomocy tej właśnie pompki testowej. Jeszcze te dwa wkręty i grzałka będzie przykręcona. Układam przewód i kolejne części. To są miejsca mocowania. A teraz uwaga, to jest bardzo ważny moment. Ten biały przewód z białym korkiem pozwoli wprowadzić środek odkamieniający do wnętrza zaworu ceramicznego, gdy on jest zakamieniony. Jeszcze dwa wkręty i założenie przewodu do zaworu ceramicznego.
No dobra, zostaje teraz proces sprawdzenia ekspresu, jego odkamienienie oraz przygotowanie całego roztworu do tego procesu. Do wody wsypuję odkamieniacz i mieszam. Uruchamiam teraz ekspres i przepuszczam przez niego środek odkamieniający. Po takiej naprawie i czyszczeniu warto sprawdzić, czy nie przecieka nigdzie nic w środku, czy wszystkie złącza dobrze trzymają, czy nigdzie nic nie kapie. Jest to ważne, aby sprawdzić to przed złożeniem ekspresu. W trakcie czyszczenia, odkamieniania układu warto taki środek pozostawić na dłuższą chwilę, to znaczy parę godzin, żeby on dobrze spenetrował wnętrze ekspresu. W tym czasie można wyczyścić przednią część ekspresu, układ spieniania mleka. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Wstępnie demontuję przednią część i rozbieram, żeby wyczyścić wszystkie kanały, które są umieszczone wewnątrz. Warto dodać, że ważne jest, aby te kanały były czyste, wtedy mamy możliwość uzyskania idealnej pianki z mleka. Zobaczcie teraz, jak rozbiera się te poszczególne części. We wnętrzu są plastikowe zapinki, zatrzaski, które podważamy i wszystko po kolei rozbieramy. Należy sprawdzić, czy we wnętrzu kanały są drożne. Jeżeli nie, to czyścimy. Wsypuję odkamieniacz i odkamieniamy poszczególne części. Zawartość w pojemniku można pozostawić na 2 godziny, żeby odkamieniacz zrobił swoją dobrą robotę. Następnie po upływie tego czasu czyścimy pędzelkiem wszystkie zakamarki. Po całym procesie czyszczenia poszczególnych części składamy je w całość. Pozytywnym faktem jest to, że pomylić się tych części nie da. One wszystkie pasują idealnie w swoich miejscach, także przy składaniu nie ma obawy, że coś pomylimy.
Zwróćcie uwagę, że wewnętrzny jest rysunek, który ułatwia ułożenie wężyka i tych części. Ten zatrzask spasowany jest z tym miejscem. Już wszystko gotowe, można ten moduł włożyć do ekspresu. Tym dolnym wypustem wkładamy tą część do ekspresu. A teraz zwróćcie uwagę na zatrzaski bocznej obudowy i tylnej obudowy. One są umieszczone z dołu, należy je po kolei wkładać, tak żeby nie połamać tych plastikowych zatrzasków. Po prawidłowym założeniu budowy wszystko elegancko pasuje, co widać na złączach. Zakładam teraz tą górną białą osłonę. Teraz zakładam tylną obudowę i zwróćcie uwagę na umieszczenie zatrzasków. Wkładamy tą tylną obudowę od góry do dołu. I teraz magiczna sztuczka. W tej górnej pokrywie są zatrzaski, te białe, które należy tak ustawić, aby one były odblokowane, w pozycji oczywiście odblokowanej. Następnie zakładamy tą budowę i klinujemy te zatrzaski. Zaraz zobaczycie, w którym kierunku i w jaki sposób. Tu na dole też są zatrzaski, które zapinają się z tymi na obudowie. Zanim zamocuję obudowę, przyłączę jeszcze złącza elektryczne. W tym miejscu naciskamy i zapinamy obudowę. Po prawidłowym zapięciu zatrzasków tutaj jest równa powierzchnia. Te dwa zatrzaski przesuwamy w tym kierunku. Już prawie gotowe. Zostaje tylko założenie górnej pokrywy pojemnika na kawę. Słuchajcie, to chyba wszystko, na tym kończę. Mam nadzieję, że film się Wam przyda w naprawie własnych ekspresów i szczególnie zatkanych ekspresów, bo to zdarza się nagle i czasami jest tak, że ciężko to po prostu jest odczyścić. Jeżeli film się spodobał, stawiajcie łapkę w górę, za którą dziękuję.
Zapraszam na moje kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.